earliest comics I remember were Superman and Batman comics. Pierwsze komiksy, jakie przeglądałem, to był Superman i Batman. Probably gravitated towards those because of the TV shows. Prawdopodobnie zostałem nakłoniony do sięgnięcia po te komiksy ze względu na adaptację telewizyjną. However, I remember trying to draw Batman when I was in kindergarten, and that was before the Batman TV show. So I was aware of him then, and I don't know why or how. Niemniej jednak już w przedszkolu rysowałem Batmana, a to było dużo przed tym, zanim pojawił się on w telewizji, więc nie wiem, dlaczego tak się stało. I remember that drawing his cowl was beyond my comprehension, so I gave him a Robin mask. He looked just like Robin, except the rest of his costume was Batman. Było dla mnie trochę trudne rysowanie całej postaci, więc stwierdziłem, że narysuję go tak jak Robina, więc wyglądał tak jak Robin. Za wyjątkiem with the exception of? Pardon me? He looked like Robin with the exception of? With the exception of, well, he looked like, he had a Robin mask on, everything else was Batman. Aha, miał maskę Robina, a cała reszta wyglądał jak Batman. I do remember some specific stories. I do remember the first story that made me want to become a Batman artist, or a comic book artist. Pamiętam jednak pierwszą historię, która sprawiła, że chciałem zostać artystą komiksowym. There's a story written by, I believe, Denny O'Neil and drawn by Neil Adams called The Angel, the Rock, and the Cowl. It was a crossover story between Batman and Sergeant Rock. Była to historia The Angel, the Rock, and the Cowl. Anioł, Skała i Cowl. It's in Breyfogle number 89 in my country, in the United States. Nie wiem, czy to kiedyś wyszło w Polsce. Więc to jest właśnie ta historia, którą zaczynowałem. Kiedy w ogóle podjąłeś decyzję, że zajmiesz się w życiu rysowaniem? Jak do tego doszło? So how did it start in your life? When did you decide to become a comic book artist, and how it all happened? Well, I was interested in comics and interested in drawing comics from that Neil Adams drawn Batman story. Zacząłem się interesować i chciałem zrobić komiks od tej historii Neila Adamsa, o której wcześniej wspomniałem. However, I considered that to be just a pleasurable hobby, just drawing, and it was fun. It wasn't something I was looking for as a career. I was not. W tym czasie jednak rysowanie było moim hobby i nie myślałem o karierze rysownika. To było po prostu coś, co dawało mi przyjemność. And then I continued drawing, and I developed my abilities, and my mother started making me get up on Saturday mornings to go to a professional commercial artist for lessons. Rysowałem cały czas, jednak to było pewnego razu moja mama stwierdziła, że powinienem rysować i w soboty rano zmuszała mnie do tego, żebym chodził na lekcje profesjonalnego rysunku u artysty. Ale po roku tych lekcji stwierdziłem, że chciałbym być profesjonalnym artystą. Opowiedz nam coś teraz o początkach swojej kariery artystycznej po ukończeniu uniwersytetu. Czy w Ameryce to rzeczywiście jest tak, że jest wiele dróg prowadzących do tego, ażeby spełniać się jako rysownik, ponieważ są różne szkoły komiksowe, między innymi Joe Kuberta. Czy uważasz, że w takich szkołach mogą narodzić się talenty tego medium? So tell us more about your way to the comic book artist, right? After graduation, right? So because there are many schools in America which actually teach how to draw, like the school that he's mentioned, right? And the Joe Kubert school. Yeah, yeah. So how was it in your case? And do you think that it's possible to teach someone how to become an artist, comic book artist? Well, I didn't learn to become a comic artist. I learned to become an artist. Ja nie uczyłem się tego, żeby być artystą komiksowym, uczyłem się tego, żeby być artystą. I never got any professional training in comics. I just liked to draw them, and I was very determined. And I was learning to draw and paint as an artist. And so I learned to do comics as well on my own. Nigdy nie uczono mnie rysowania komiksów, uczono mnie jak rysować i właśnie rysowałem, malowałem, a
I to właśnie dawało mi możliwość rysowania komiksów, ale to był mój wybór. After my high school graduation, I went to college, went to university, and studied art. But there was no comic book art available, no comic book art classes. Po ukończeniu szkoły średniej studiowałem na uniwersytecie, w akademii i tam uczyłem się rysunku i malarstwa, jednak to nie był rysunek i malarstwo związane z komiksem. In fact, since I grew up in small towns, I didn't even go to any conventions until I was 25 years old, and so my love of comics was a very private thing for me. W związku z tym, że pochodzę z małego miasteczka, nie bywałem także na festiwalach bądź konwentach komiksowych, więc komiksy była to moja taka zupełnie prywatna pasja, prywatne hobby. But after I graduated from college, university, I moved to the West Coast. I went to school in Michigan. Moved to the West Coast of the United States, California. And I started going to the San Diego Comic. Kiedy jednak zacząłem studiować w Kalifornii, kiedy przeprowadziłem się z Michigan, zacząłem jeździć na największy konwent komiksowy San Diego. And I showed some of my work in the art exhibits there, and I won a couple prizes. And an agent, Mike Friedrich from Star Reach Productions, a comic book agent, contacted me after that and wanted to represent me. Tam sprzedawałem swoje prace, brałem udział w wystawach, dostałem jakieś nagrody i skontaktował się ze mną agent, który reprezentuje artystów komiksowych, no i zaproponował, że on będzie mnie reprezentował. Mike Friedrich. Nazywał się Mike Friedrich. At first I did some work for independent companies. Whisper was one title, Bob Violence was another console. And very shortly though, within 1 year, I got Batman. Zacząłem najpierw rysować dla wydawców niezależnych. Były to komiksy Whisper, Bob Violence i w ciągu roku dostałem propozycję pracy na Batmana. So I've often said that I wish I had gotten Batman, even though I wanted it really bad and I was happy to have it. I've often wished since then that I'd gotten Batman 5 or 10 years later. Because I look back on the stuff now and all I see are the ways I could improve it. Kiedy teraz myślę o tym, oczywiście wtedy byłem bardzo szczęśliwy, kiedy dostałem tą ofertę rysowania Batmana, ale kiedy teraz o tym myślę, wydaje mi się, że szkoda, czasem myślę sobie, że szkoda, że nie dostałem tej oferty pracy nad Batmanem 5 lub 10 lat później, bo te rysunki byłyby lepsze. I am asked often. I would say that it's realistic with a touch of expressionism. Często zadają mi ludzie to pytanie i jeśli już mam to definiować, to powiedziałbym, że to jest realizm z domieszką ekspresjonizmu. In fact, I think it's more expressionistic than I generally think because other artists that have the same influences as I, like Neil Adams, some of the artists that we appreciate. I've seen some other artists work with them, and I was surprised in comparison how expressionistic my stuff was. So, even though I tend to think of myself as a realistic artist, I'm much more expressionistic. Więc tak naprawdę, kiedy porównuję swoje prace do innych twórców, to mogę powiedzieć, że tak naprawdę bliżej mi do ekspresjonizmu niż do realizmu, bo moje prace są bardziej dynamiczne, bardziej ekspresyjne niż prace tych twórców, z którymi się porównuję.